Zastopowali cię. Tak. Prawie dymy były. Mówisz? No widziałem jak szedłeś do niego. Dobrze, że wszedłem w środek. Jak tam? No co u ciebie? Jak właśnie powiedz na rywala na prawie ostatnią chwilę? No wiesz, no życie, no to nie od nas zależy. No trzeba brać to, co jest i tyle. Tak, bardziej jest przykro, dużo więcej. Hello. Good morning. How are you? How are you? You're good? Yes, it's okay. Yeah. Finally. Yeah, here. Good to see you. No, więc jest pełna kulturka, więc najważniejsze. Jest dobrze. W sumie nie rewanż, nowy rywal, tak? No, nowy rywal, nie walczyłem nigdy. No, to też jest dobre, jest nas dużo też w tej kategorii. Nie musimy walczyć cały czas jedni razem. Radom pokazuje, potrafi naprawdę latać, kibice sprzyjają, więc najważniejsze, oby ta hala była pełna, a reszta już od nas zależy. Kiedyś media próbowały was skłócić. Każdy próbuje. Kto powiedział, że to były media? Każdy myśli, że jest skłócony. Lecę do Czech, 5 rano, nie? 5 rano w samochodzie jadę i tak mówię sobie, nie wziąłem dowodu, przecież nie przelecę. Taki zamulony, dzwonię do mamuśki. Mama, mówię, no wstań, pojedź mi do Radomia. To jest 30 km od Radomia. Pojedź do Radomia, z Radomia może jakoś ten dowód przewieziesz do Warszawy i jakoś może zdążymy, nie? I taki zestresowany, normalnie aż spociłem się. I jadę tak z 10 minut maksymalnie jadę i tak odsuwam podłokietnik, patrzę, a tam portfel. Mówię, dzień wcześniej zostawiłem portfel z dowodem i dzwonię do mamy, mama, wracaj do domu, mówię, ja pierdzielę. Słynny fragment z wywiadu z Kaniewskiego. Będziesz mistrzem KSW? Będę. Kiedy? Nie wiem, ale będę. Mój ficik wskazuje na to, że się udało. Także no co, no piękna przygoda. No już nie przygoda, już kariera, można to powiedzieć, tak nazwać nawet. Jestem mega wdzięczny Bogu, sobie, wszystkim moim bliskim, że mogę być w tym miejscu. Ciężko zasuwałem na to, żeby obronić ten pas i nie wyobrażam sobie go oddać, tym bardziej się w mieście. Te afirmacyjne karteczki, zapisywanie. Różne rzeczy sobie piszę codziennie, wiesz. Ja zostawiam sobie to właśnie na ten okres przed walką. Wiesz co, wbijam sobie do głowy jakieś scenariusze. Nie wiem, czy to działa, ja lubię to robić po prostu. I to mi tak daje spokój, jak sobie napiszę coś na kartce i w to zwizualizuję, wierzę w to. Nie to, że komuś to polecam, czy że jest to jakiś super magiczny sposób, ale po prostu to jest taka moja rutynka dzienna. I piszę sobie lewą ręką często takie rzeczy właśnie, żeby też ten mózg na drugą stronę poprzestawiać. Czy nie od Gamera może wziąłeś, czy nie? Nie, już wcześniej zacząłem pisać tą lewą ręką, ale faktycznie jak Gamer o tym napisał, o tych alfabecie i cyfrach, no to próbowałem też to robić, także no kolejna jakaś tam fajny trening mózgu. Na kartce, co sobie zapisałeś z Soldajewem, sprawdziło się? Bardzo dużo rzeczy sam się sprawdziło, tak, bardzo dużo rzeczy tam zapisywałem, takich jak lewy high, podwójny prawy prosty z Mańkuta i tak dalej, no to wszystko wchodziło w walce, także na bardzo dużo rzeczy, które tam gdzieś miałem zapisane, to weszło później, nie? Jesteście młodzi z Parnasy, myślisz, że kiedyś wasze drogi się jeszcze przetną? Szczerze, to nie interesuje mnie Saladin Parnas. Ja, wiesz co, chciałbym być najlepszy na świecie, chciałbym pewnego dnia zostać, wiesz, tym numerem 1, a czy będzie po drodze Parnas, czy nie, to ja bym musiał iść do kategorii 70 kg, bo to nie jest już zawodnik kategorii prókowej, bardzo wiele osób o tym zapomina. Także będę walczył z najlepszymi z kategorii prókowej i jak przejdę do 70, no to może gdzieś tam z Parnasem się przetnę. Wiecie, jakby na przykład, nie wiem, ktoś spoza Nemezis został mistrzem w 70, no to znacie mój numer. Carolina will be, Gatman? yeah, Catman and Advice, and Yashmina Tower and Ice. Perfect, you don't need Krzysiek, you're fired. You have to stay to coach Krzysiek. Krzysiek, you're fired. Moja rodzina musi być ze mną po prostu, nie? Ale masz jeden pokój? Mam osobne pokoje. U mnie cały ten proces robienia wagi jakby zajmuje się tym moja żona. X razy robiliśmy i się zawsze najlepiej z nią to sprawdzało, cały proces ładowania i tak dalej. Dojeżdża do nas jej siostra, która się będzie zaopiekuje się Jaśminą. Ja muszę ją mieć ze sobą, oczywiście moją żonę, córeczkę też najlepiej mieć. Ja nie jestem z tych gości, którzy mówią, że na wojnę bez kobiet i dzieci, nie? Ja jestem w stanie się skupić z nimi u boku i tak się najlepiej czuję. Partnerzy narzekają, że mocniej bijesz już? Teraz zdecydowanie biję najmocniej w całych przygotowaniach w całym swoim życiu. Po twoich ostatnich wypowiedziach nie boisz się teraz o sędziowanie w twoich walkach? Nie boję się, bo to nie będzie na pewno walka do wypunktowania, nie? Czyli przed czasem. A jak nie, to będzie jakiś sparring na taką zahalą, nie? Powiedzą mi, że to będzie niegrzeczne z mojej strony. To? Będzie zajebiste.
No nie wyszło ode mnie, no bo wyszło od mojego przeciwnika. Trzeba czasami iść na ustępstwa, więc jeśli zaproponowali, powiedzieli, że żebym to wziął w kategorii catchweight, no to powiedziałem, że okej, nie ma problemu. Zrobię to, tym bardziej, że nastawiałem się na to 7-7, bo jednak walczymy w kategorii półśredniej i chcemy się bić w niej i w niej mierzyć i tą wagę robić. Jednak wiedziałem, że Tymek będzie miał problem z tym zrobieniem, więc zgodziłem się. Wiadomo, że po dłuższej analizie, bo musi być przeskalkulowane, ale jednak podjąłem decyzję, że zrobię to dla niego. Było coś tam powiedziane, ale to nie to, że zakończyłem karierę, bo nie rzuciłem rękawicami, jednak musiałem to wszystko przemyśleć, poukładać, wiesz, wprowadzić się do nowego domu. W końcu te wszystkie ciężary ze mnie spadły, bo już mieszkam, więc jestem zadowolony, jestem szczęśliwy, także mogę się spokojnie realizować z powrotem, wracać tam, gdzie powinienem być i teraz zrobię to z uśmiechem, a nie z jakąś presją, bo trzeba robić coś, żeby skończyć dom. Także cieszę się bardzo, że jestem w tym miejscu i że mogę znowu wejść i realizować z najlepszymi. Widzieliśmy projekt nowy, żony sportowców. No co, bardzo fajnie wyszło, więc zapraszam do oglądania na Kanał Plus na pierwszym planie, także jesteśmy tam w fajnym odsłonie, więc możecie zobaczyć, dużo się dowiedzieć, więc zapraszamy. No co, moja żona adwokat także pokazała się fajnie, z fajnej strony, ja tam jestem jakimś tam epizodem, więc też miałem coś tam do powiedzenia, jednak świetny program, świetna realizacja, kilka dni zdjęciowych, które trochę wkradły się w nasze życie, ale też tak to właśnie miało wyglądać, więc duże doświadczenie, ale fajnie wyszło, jesteśmy mega zadowoleni, na pewno mamy mega pamiątkę na całe życie. Dla fanki jakieś. Bro? Mam nadzieję WRB. A, myślę, że WR, serce. WRB i mam nadzieję, że to serce trafi do jakiejś ładnej pani. I możesz pokazać, jak podpiszesz niby, nie? Zajebiście, dzięki. Proszę. Chwila, bo skówkę zgubiłem. To już waga, Jezu, co się dzieje? Za dużo rzeczy. Za dużo rzeczy, tu kamera, tu koszulki, tu teraz. Jeszcze podpisy, także musicie mnie wybaczyć, nie? Następne będą lepsze. Z koroną nad głową albo z pasem pod spodem. Rysy wróbelka. O, albo też właśnie, takiego ptaszka powinienem rysować. No i to jest dobry pomysł, nie? Takiego tak tylko. To na plakacie, czy już Tyk. podpisywałeś? Właśnie, nie, to tak zrobię. WRB i ptaszka. Mamy to. Co wy tam za historię z tą kawą i trenerem macie? Nie wiem, kto to zaczął. Dobra, może ja zacząłem. Po prostu mój trener szybko pije kawę i często ma mało, więc mu dolewałem wody, żeby miał więcej. No a on w odwecie to co robi? Jak tylko się odwrócę od mojej wody, to dolewa mi kawę do normalnie całej wody musznianki czy coś. No i to jest właśnie to, ale mówię, nie skończyliśmy jeszcze tej wojny i walczymy dalej. No, don't show this, no. Sterydy? No. I sterydy? Oczywiście. Look at this guy, he's a bodybuilder. Look at this. Testosteron, wszystko, no. Jeszcze pytanie, co nie? Śmiało. Czemu nie ma nic na ręce? Czemu nie ma nic na ręce? No nie zabierałem ze sobą do Radomia, ale wiedziałem, że te pytania będą tutaj padały, także muszę wszystkich tutaj dzisiaj zasmucić. No nie pochwalę się nowym nabytkiem, został w domu. Przyjechaliśmy tutaj w innym celu, także Rolexik czeka na specjalną okazję. Niestety tutaj przyjechałem w innym celu. To jest drogi sprzęt, także szanujemy go. Z moim użytkowaniem to zaraz pewnie gdzieś poleciałbym go rozbił, także to nie jest taki sprzęt na tę okazję. Czy teraz co walkę będziesz dostawał taki prezent od Michała? Raczej nie, bo Michał by w pewnym momencie gdzieś tam zbankrutował, no chyba, że miałbym słabą serię. Powiedział, że na razie wystarczy. Pobalowałeś też na weselu, czy nie bardzo? Nie, na spokojnie, bardziej pojadłem sobie, no pobawiliśmy się, wiadomo, było fajnie, mega super atmosfera, bawiliśmy się praktycznie do białego rana, no i na tym skończyły się moje przyjemności po tamtej gali. Czego się możemy spodziewać po najlepszym ogórze w Polsce? Tego sam nie wiem, no parę smaczków przyszykowaliśmy. Weryfikuję wszystko klatka, ja tam nie jestem od gadania, tylko wychodzę, po prostu robię to, co do mnie należy, to, co mi jest dane w danej sytuacji zrobić, a co przyniesie walka, to zobaczymy. No nie jesteś od gadania, ale oprócz dobrej walki pogadałeś, no i walka jest szybko, właśnie trzeba gadać. No właśnie po części tak jakby no, trzeba gdzieś tam gadać, ale to nie jest w moim stylu, tak jakby ja zawsze gdzieś tam kurde mało gadam, staram się więcej robić. No jeżeli uda się tutaj wygrać, no to po prostu po walce zacznę znowu gadać i będę nalegał na kolejną walkę. Nie, no teraz to się czuję super, normalnie się przede wszystkim czuję, a nie, że umieram tutaj. No kondycyjnie na treningach było super, nie? Bardziej chciało mi się trenować, uważam, że lepsze dużo przygotowania zrobiłem. No i samo to, jak dzisiaj się czuję też, mam wrażenie, że dużo dało. Jakie największe zmartwienie było przy tej gali? Czy zrobię wagę? To
opowiedz historię, o co chodzi z tymi daktylami. Na pamięć jadłem trochę śniadanie. Generalnie zawsze one były wyliczone na jakieś 700, tam 50-800 kalorii. Dobry przy treningu, dobry posiłek. Wiadomo, kiedyś robiłem to, liczyłem, wszystko ważyłem, a później mówię, dobra, to przecież garść tego, troszkę tego. I tak robiłem troszkę tego, że jeszcze jakieś 2,5 tygodnia temu kapnąłem się, że jem o 1500 za dużo kalorii w ciągu dnia. Ja mówię, trenerze, ale od miesiąca mi waga stoi, coś mi nie schodzi, a ja już jestem szczupły, kurde, nie mam tłuszczu, jestem wycięty. No i był problem. I całe szczęście kapnąłem się, żeby naprawdę to policzyć. I słuchajcie, tak jak było 15 gram daktyli, to było ponad 50. Banana zamiast jednego waliłem 2. Do tego rzuciłem jeszcze jakieś mango, maliny, truskawki. Zalewałem to, wiadomo, to było takie, to jest napój mleko-migdałowy, to jest ok. Całą łychę białka to było ok akurat i 70-80 gram płatków owsianych też było jakby ok. Ale to robiło taką nadwyżkę kalorii, to co wcześniej powiedziałem, że masakra. No i od razu, jak to się mówi, z 3,5, a naprawdę z 5000 obcinka na 2000 kalorii, nie? I już zombie. Ale jest ok, naprawdę dzisiaj jest tak jak powinno być, jest ok. Cześć, niech on pierwszy nagra, bo ja nie mogę. Będzie mi rozśmieszał. Mnie twoja walka się nie rozśmiesza. Chciałem już wcześniej wrócić, próbować zawalczyć na Turwarze, ale no niestety się nie udało. Jest czerwiec, miał być czerwiec, ustaliliśmy późniejszą tą datę i no i w sumie nie mogę się doczekać już wrócić do siebie, zawalczyć u siebie, pokazać się, wydaje mi się, z lepszej strony. Przygotowania, no to w sumie tylko Arka nie było u nas, był Damian Piłowarczyk, był Kacper Poczuski, Paka była ta sama, no i nawet większa, no i też do nas przyjeżdżał Adam Pałasz, który walczy na oktagonie, no było się z kim przygotować. Jak ocenisz ostatnią walkę Marcinka? Chyba nie jest zbyt dobry gameplan. Poszedł w stronę Artura Szpilki walczyć, czyli walczyć na pięści, no ale wydaje mi się, że po prostu taki Michał Martynek jest, że ma tylko i wyłącznie ten boks, mocny u siebie, solidny i ciekawi mnie w tej walce naszej, co on przygotuje na mnie, czym będzie mnie chciał zaskoczyć, czy dalej będzie to samo, bo w sumie oglądając go od początku w KSW, no to tak naprawdę w ogóle się nic nie zmieniło w jego stylu, w jego walkach. 113 i 1, dobra, to dam ci 10, 111. Żartujesz sobie. Zaś rozbiorę. No nie no, mówię ci ty. 113. Lepiej, będę lepiej się czuł. Dobrze. A dla twojego dobrego samopoczucia 115. Dobra, daj mu 116. Pisz 119 900. Chyba więcej. Marku, skakuj na wagę też. Będzie zbijanką. Trzeba będzie saunować. Co tak dobijesz Cały wagę? okres tyle ważyłem. Wagowy. Nie, najwięcej zanotowałem 125. Starałem się przygotować w amerykańskim stylu, zobaczymy jak to zaprocentuje. Kurde, tam jest bardzo dużo ciężko, paręnaście osób. No najwięcej, tak powiedzmy, moim kolegą treningowym był Aleksander Rakic, bo my najwięcej robiliśmy razem z uwagi na gabaryty, byliśmy najczęściej razem na treningach. Do tego jeszcze robiłem dużo z Renanem Ferreirą, z Thiago Santosem, o. No ale było też dużo chłopaków, którzy może nie są dla polskich widzów bardzo znani, ale i walczą w dużych organizacjach i są naprawdę mocni na sali. Co powiesz o Wojciaku? Myślisz, że pójdzie z tobą na wymianę? Czy pójdzie, czy nie pójdzie, to moja wymiana na pewno go dosięgnie. A uważasz, że był najbliżej skończenia De Friesa? I tak i nie. Skończenia może tak, ale no nie była to myślę najtrudniejsza walka na Fila, patrząc, no miał trudniejszy w KSW. No myślę, że sensu dużo by miało, jakby może jeszcze coś wygrał. Ale no jak będzie KSW, organizacja będzie się to wszystkim kalkulować, to oczywiście wychodzę do Fila. To jedna z tych vecí, ktorá ma posunula aj po tej psychickej stránke, že som... I was really close and I know Phil from my young career and I'm following him for whole his career and it's really privilege for me that I was so close to finish them, but I have to work more and maybe in the future I will have a chance to finish it. Tak Arek je, presne ako sa povedalo, veľmi dobrý postojár, dá sa povedať, že... Arek is really great fighter, a great striker, one of the best in Europe. It's not important for me, just I'm focusing on myself and yeah, that's it. Co robiłeś, gdy dowiedziałeś się o walce? Miałem trochę pojeździć na nartach, ale dostałem telefon od Padre i zrezygnowałem szybko. Zamieniłem narty na góry i 3 dni latałem sobie po górach w Austrii. Z trenerem obgadane wszystko wcześniej, wzięliśmy na początku Igora, ale później się okazało, że Igor niestety kontuzja. Życzę Ci, Igorku, szybkiego powrotu. Rozmawialiśmy, Igor sam zadzwonił też do mnie, więc fajne zachowanie, znamy się. Dostałem nowego rywala, parterowca, każdy tak mówi, każdy sobie ostrze zęby, że będą wymiany parterowe, a ja sobie ostrzę zęby, że będą wymiany stójkowe. Na pewno trzeba się spodziewać, trzeba uważać, ja mam jakieś pułapki, on ma jakieś pułapki, ale wierzę też, że
te pięści są w stanie tutaj w stójeczce też pokazać. Powrót do walki, ale nie wagi. I czy nie będzie problemu, bo lotnisko niedaleko, bije do Francji. Nie, no teraz dlatego też ta waga jest 70 kg. Jeśli jestem po kontuzji, mogę tutaj pokazać, jeszcze jest blizna. Po styczniowej gali tutaj w Radomiu też złamałem kość, czwartą kość śródręcza, więc była operacja, były druciki. Po 1,5 miesiąca wróciłem do treningów, więc pod koniec lutego już zaczęliśmy trenować. Też zaczęliśmy, pamiętam, obozem z góry, ale tylko i wyłącznie dlatego też ta kategoria wyżej, żeby właśnie nie było tego problemu, że mnie chodził jak zombie, tylko się czuł bardzo dobrze. Zostało tutaj kilka kilogramów zostało, ale to jest 70-800, więc myślę, że bez problemu. Sweta radomska, proszę. Tak się robi kontakt, tak się robi kontakt. Nie, ale proszę was, bo ja nie słyszę nic, co Piotrek mówi, no. Stresuję się. Tak jest, to ja! Au! Dziękuję wszystkim, jestem Piotr Chudzik. Jak już ktoś mnie zna, to pochodzę z Radomia, ale poznałem swoją miłość na Śląsku i mieszkam od prawie 3 lata już na Śląsku. Przeszedłem do klubu Chimera, będzie o mnie głośno. Mój najlepszy wybór, Adam oraz Igor i Mateusz, to naprawdę moi, można powiedzieć, trenerzy i przyjaciele. Co co dzień razem trenujemy i naprawdę oni są dla mnie dobrzy, a ja daję siebie w 100% w treningach, żeby pokazać jak najlepszą bestię w klatce. Z Patrykiem chyba przyjacielem od dzieciństwa jesteś? Tak, od dzieciństwa znamy się. Ostatnio Patryk opowiedział jedną historię, bo to w Prymusie chyba było jakieś wesele, były jakieś burdy i pani kelnerka was poprosiła o pomoc. A pamiętam, że wybiega kelnerka na dół, bo robiliśmy trening, bo nie pamiętam, czy to był weekend, czy piątek, nie pamiętam, dawno to było. I wbiega i z płaczem, że coś się dzieje, że jakaś awantura. No to ja tam sobie robiłem jakieś tam walki, nie pamiętam, nie chcę kłamać. No i wchodzimy na górę, no i tam zaczęła się rzeźnia, nie? Tylko, że ja nie chciałem bić, tylko rzucałem i dusiłem. I właśnie podobno była taka sytuacja, że złapaliście jakiegoś gościa i ta kelnerka powiedziała, dawajcie streczem go owinąć. Dawajcie go streczem owicie, tak było, no. Streczem, żeby go owinąć. I to było naprawdę śmieszne, ale dużo było śmiesznych historii, ale lepiej jakbym ich nie mówił. No jest to bardzo duży prospekt, bardzo dużo z nim wiążemy w przyszłości. Też chłonie wiedzę całą jak gąbka, czy to w stójce od chłopaków, czy w parterze i w zapasach ode mnie, więc no bardzo dużo liczymy na niego i wiemy, że jest po prostu strasznie mocnym gościem. No i trzeba to tylko teraz pokazać już na trochę większej scenie niż poprzednie gale i będziemy widzieć owoc tej pracy w sobotę. Co robimy, Kamilek? O! Co życie jest argument. Teraz już jest scena jak... Nagrywamy tak. Dominik przynosi męskie ciuchy. Dalej, skupmy się. Jakbyś się po robocie po prostu musisz nacisnąć 2 razy to. Jeszcze raz. Rzucacie Kingę po robocie. Rzucamy Kingę po robocie, tak, no. Dajcie. Dawaj, no. Wiemy co robić, Kamil. I potem 2 razy musisz to kliknąć, żeby się za wami zamiało. Leżę. Martwa. A na plecach? Ja po prostu najadę na ciebie kamerą, a ty Tu? tak patrzysz. No nie wiem, tam za tym przejdziemy przez dokładnie. No połóż się. Tak. Bez kitu? Tak. Ona się ubrudzi. Daj się powrócisz. Ty dostań. Wiem, że to każe. Ty, a jak ją mamy wrzucić do tego naprawdę? No przecież tam się nie zmieści. Żeby głową w tę rurę nie przyszło. No ale ją musicie tak, wiesz, za kolana. Bliżej. No to tak, żeby było Nie, tam wężej. było za nogi. A tu za ten, tak? Nie, Ty musisz mnie chwycić pod ręce. O, Tak, o, dokładnie, no. dokładnie. Tak. No dobra, i tak się tam nie zmieści chyba. Dobra. Uwaga, cisza, akcja. Ja mówię najpierw. Tak, tak. Absolutnie nie mam z tym problemu. Każdy może walczyć gdzie chce. Dobra, jeszcze raz. Czemu Kingę wsadzamy, skoro to ma być zawodnik? Ale tam nie ma w ogóle znaczenia, kto tam jest. Ale się nie zmieści. Aha, bo ja też tak właśnie w trakcie kręcenia Ej, Marek, Kamil. A o co chodzi? gram trupa dzisiaj, rola życia. Akcja. Absolutnie nie mam z tym problemu. Każdy może walczyć gdzie chce. Nie zadziałało. O, dobra, już tak. Chyba główką uderzyła. No trochę tak, musiałem tak ją... No tak się robi, no. Dobra, to nara. Dzięki, koniec zdjęć. Dobra, i nagramy to, bo tu już macie? Jeszcze pierwszą część, ale to już... Ładnie zagrałam trupa.
Ludzie często pytają mnie, Woju, czy masz coś przeciwko, jeśli zawodnik wybiera inną organizację niż KSW? Absolutnie nie mam z tym problemu. Każdy może walczyć gdzie chce.